Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, u mnie znowu coś nowego, czyli testy powerbanka Perkon E2400 LFP. Zapraszam. No i dobra, lecimy. Z czym tu mamy do czynienia? Czyli powerbank, akcesoria i też aplikacja, która obsługuje tego powerbanka. Także od początku. Model to jest Perkon, chyba tak to się wymawia tą nazwę, E2400 LFP, czyli ta nazwa już nam mówi, że tutaj mamy no, tak zwane LiFe po 4. Tutaj fajne, podobają mi się te ogólnie do akcesorii pudełeczka. Zacznijmy właśnie tego pudełka i będziemy od razu wyciągać z niego i podłączać, co jest z czym i dlaczego. Ale takie najważniejsze, słuchajcie, dane to mamy tutaj. O, najważniejsze dane to jest tak. Pojemność baterii 2048 Wh, czyli to jest standardowa pojemność 51,2 V, 40 Ah, LiFe po 4, 3500 cykli przy 80% pracy, temperaturę pracy. Ładowanie od 0 do 45 stopni, poniżej 0 po prostu powerbank nie pozwoli Wam się ładować, ochrona baterii i rozładowanie jest od minus 20 do minus, no znaczy do 45 stopni rozładowanie, czyli no jak jest wyżej, jak już wentylatory w nim nie wyrabiają, to też pewnie ograniczy albo wyłączy. Ochrona ogólnie urządzenia, żeby się na przykład nie zapaliło. I tutaj mamy dalej waga. O, powiem Wam, pierwszy raz mam w instrukcji wagę 20 kg. I fajnie się go niesie, jest taki kompaktowy, bo są te uchwyty tutaj duże. Jest fajnie rozłapać ręką. I na jedną rękę nawet się fajnie niesie, bo niektóre to w ogóle mają tylko takie uchwyty i ciężko, no ciężko z tym iść. Ja to się bierze pod jedną rękę. No, ja to biorę, bo jeszcze tej siły trochę mam. I na jedną rękę do 20 kg jeszcze mi się fajnie niesie. Także tak, podstawowe dane, słuchajcie, mamy. Test oczywiście będzie z rozładowania AC, czyli z gniazdek, ile kilowatogodzin uda się odzyskać, także tutaj stanowisko jest przygotowane. Teraz testu nie zacznę, bo strasznie przetwornica będzie wyła, a ja staram się testy robić zawsze tym samym sprzętem do rozładowania i tym samym do mierzenia, żeby błąd, który jest na tych urządzeniach, zawsze był taki sam dla każdego testu. Wtedy jest test, jak dla mnie, bardzo wiarygodny i dla Was oczywiście jest też jak najbardziej wiarygodnie. I też tutaj zrobię nową tablicę, bo już tych powerbanków trochę potestowałem. Trzeba zobaczyć, jakie są też różnice pomiędzy nimi, bo warto. To tablica ogólnie z testów LiFe po 4 baterii jest. No to dołożymy jeszcze testy powerbanków, a czemu nie? I dobra, słuchajcie, najpierw osprzęt, czyli strona, którą ładujemy. No to podstawowe ładowanie to jest z gniazdka, prawda? I tutaj mamy rozdzielone na tematy ładowania, czyli in. I tutaj mamy rozładowanie out, AC, czyli prąd przemienny. I tutaj mamy prąd stały, 12V. A tutaj mamy wszystkie tematy USB typu chyba B i C, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Także wtyczka tutaj, cyk. On jest naładowany, zaraz go uruchomimy. Jeszcze Wam pokażę, jak się tutaj aplikację uruchamia, żeby można go było sterować przez Wi-Fi. Z każdego miejsca na świecie tak naprawdę sterować tym powerbankiem. Także bardzo prosta aplikacja. Wkładamy. Tyle do gniazdka, on automatycznie się ładuje, sam się wyłączy, nie ma z tym żadnego problemu. No, to za chwileczkę. Drugi temat mamy, słuchajcie, jeśli jedziemy, mamy takiego powerbanka w samochodzie, to podłączamy sobie go pod wtyczkę zapalniczki i on się nam ładuje w samochodzie, jeśli później gdzieś potrzebujemy, już jest zawsze naładowany. I tutaj to jest ładowane, słuchajcie, prądem. Jak widzicie 100 W max, ale to jest 12-18 V, czyli już nie można ciężarówki 24 V i tutaj mamy
100 watów, o przepraszam, 100 watów max, ale jak tak liczyć normalnie, to chyba około 120 powinno iść z układu chyba, nie, źle wam mówię, czyli no 100 watów max, czyli jest ograniczone. Już tam nie będę przeliczał, urządzenie samo wie ile ma ładować, prawda, tutaj nie będziemy kombinować, także taka wtyczka, przewody widzę długości 1,5 metra, to raczej jest standard. Trzecia, która mnie najbardziej interesuje, to jest, słuchajcie, podpanel. Można sobie podłączyć panele elastyczne, na przykład taki rozkładany panel elastyczny, tu jest 200W akurat, albo można podłączyć pod zwykły panel, tylko musimy pilnować jednej rzeczy najważniejszej, nawet ważniejszej powiem wam od mocy panela. O, tutaj wtykamy, taki wtyk jak w starych radiach normalnie, aż mnie zdziwił, nie? Mamy plus minus, czyli tu się nie można pomylić. Ważne, pamiętajcie, zawsze co jest ważne, wolty na panelu, wolty VOC, czyli te wolty, które panel generuje, jeśli nawet nie jest obciążony. I to jeszcze dodatkowo, na przykład jak panel by miał 95 VOC, to on tak naprawdę potrafi i 110 VOC mieć, jak mu dobrze słońce świeci, jak będzie zimny. I wiem to z doświadczenia, bo upaliłem tak jeden regulator, bo on miał 100 znaczy 100 V można było pod regulator podpiąć. Ja miałem podpięte dwa panele, które miały razem 90, ale jak przyszło dobre słonko, trzepnęło, 110 poszło ze 2-3 razy i kondensatory wybuchły. Także trzeba liczyć tak, żeby no tutaj to VOC nie było wyższe, powiem wam tak, jak 80. I to tak by było w miarę bezpiecznie. Ale z drugiej strony patrząc, jakbyśmy podłączyli, bo teraz moce paneli mamy takie 400-500 watów, tu jest max 700 watów. Ja pod niego podłączę, tylko zrobię z tego osobny film. Teraz będzie 840, nie 800 to chyba 90 watów nawet, czy 870 podłączę. Tylko tam będę miał dalej dwa razy chyba po 30, to jakieś 70 maksymalnie będę miał VOC. Zobaczymy jak to będzie działać, bo waty, ampery nam ograniczy, tylko te wolty są, pamiętajcie, najważniejsze, bo można zniszczyć to urządzenie. A waty są max po to podane, że jak długo będzie chodził, po prostu to też ta przetwornica nam może nie dać rady. Także będę sobie to testował też na spokojnie. I tak, czyli tutaj mamy tą stronę całą zapełnioną tym, co się, że tak powiem, ładujemy tego powerbanka. Teraz strona rozładowania. I to mnie zdziwiło, zobaczcie, bo myślałem, że to jest właśnie pod akumulator, żeby sobie podładować, a to jest właśnie druga strona, że wpinamy. Pierwszy raz się z tym spotykam, powiem wam. I nawet oryginalne takie inne wtyczki, co ja mam, nie pasują tutaj. Tutaj jest taka obudowa troszeczkę cięższa. To mnie też zdziwiło, ale kwestia można przerobić. O, tutaj wtykamy i wtedy na tych zaciskach mamy na wyjściu, dokładnie mamy 12V 30 A, czyli to już jest sporo. 30 A już jest sporo. I powiem wam, no u mnie chyba te wtyczki będą obcięte. I będzie tu dorobiona po prostu normalna wtyczka, bo ten powerbank w tym sezonie chyba będzie basen obsługiwał. Także zobaczymy. No trzeba będzie zniszczyć przewody. Z drugiej strony ja nie mam do czego tego użyć, tych zacisków, a zaciski zawsze można tutaj dorobić. Nawet złącze sobie takie zrobię, że będę albo dawał zaciski, albo to, albo tamto. Dorobię osobno jeszcze złącze. No i do tego mamy bezpiecznik 30 A. Taki standardowy, słuchajcie, jak ja to mówię, samochodowy bezpiecznik, podkówka 30 A. Bardzo ciekawy temat właśnie z tymi krokodylkami, no zdziwiło mnie to, ale dobra, no fajnie być zaskoczonym. Dobra, damy go na górę, bo nam tutaj zasłania. No i obok mamy wyjście też, jeśli macie taką końcóweczkę, to 12V 5 A. Tutaj mamy zapalniczkowe, czyli w drugą stronę, że tak powiem, taki temat, nie? Można sobie coś podłączyć pod zapalniczkę. No i tutaj te wszystkie mamy po prostu USB typu B, typu C i to, co najczęściej wszystkich interesuje, czyli
Gniazdko, wyjście AC. Dobra, słuchajcie, uruchamiamy. Uruchamianie jest, czy wciśniemy, musimy przytrzymać jeden albo drugi guzik. Tu mamy DC AC, czyli DC prąd stały, wszystko co jest na 12 V i to o widzicie, macie też oznaczone DC, tu macie oznaczone AC, czyli AC to jest prąd przemienny i wtedy nam się uruchamiają te dwa gniazdeczka, troszeczkę dłużej muszę. I ładnie nam to pokazuje. I teraz można sobie poklikać. Jak klikamy AC, zmienia nam się, że mamy tutaj jakie są hercy, ile jest volt. Tylko jeszcze momencik, bo właśnie wystartowała dopiero przetwornica. I tutaj nam się zmieniają i tu nam się czas ustawia, ile może pracować. No nic nie jest podłączone, no to tyle może pracować. A tutaj nam pokazuje baterii, napięcie baterii, czyli 53,3 V. I tutaj albo w procentach. Też mamy tutaj znaczek Wi-Fi, który na początku Wam się nie pokaże. Żeby Wam skonfigurować, to trzeba tak, trzeba przytrzymać te dwa przyciski razem. Wtedy bateria zacznie migać i pojawi się ten znaczek i też będzie migał i będzie szukał sygnału Wi-Fi. Ale żeby się połączyć z tym powerbankiem przez Wi-Fi, to potrzebujemy aplikacji. Troszkę szkoda, że nie ma w instrukcji żadnego kodu QR albo nie ma tutaj na tym. Troszeczkę ubolewam nad tym, ale to powiem Wam, nie jest problem, bo wystarczy wpisać wyszukiwarkę Google Percon, wyskoczy Wam Percon app, pyk pyk, instalujecie sobie, słuchajcie, aplikację. Tak wygląda ta aplikacja, takie właśnie, coś Wam wyskakuje. Ja już mam, słuchajcie, tutaj zainstalowane to urządzenie, ale to jest też wszystko bardzo proste. Klikacie sobie tutaj ten plusik, dajecie to add device, czyli szukanie i on wtedy, wyszukujecie później urządzenie. Ja tu muszę zrobić stop klatkę, bo jak w niego kliknę, to się wyświetli hasło do mojego Wi-Fi. Także tutaj klikam. I Wam się wyświetli, może wyświetli się to, co to urządzenie wyszukało, bo ono cały czas szuka sobie wtedy sieci Wi-Fi. U mnie wyszukało oczywiście sieć dolny router, czyli bunkier. Wpisuję hasło next i wtedy jak się już jest, że tak powiem, OK, cofamy się i mamy nasze urządzenie, słuchajcie. I tak, i tutaj nam pokazuje wyjście, zasilanie, nic się na razie nie dzieje, ani na wejściu, ani na zasilaniu. Dalej mamy, na górze mamy bateria, ile procent bateria. Tutaj jeśli włączymy sieć, to też nam pokaże system UPS. Dalej, tutaj mamy co z baterią, czyli nawet jakiś tam operaczek delikatnie wychodzi, na przetwornicę, bo jest włączona przetwornica AC. Także już przetwornica pobiera, no niestety, sorry, życie. Woltaż baterii, temperatura baterii. Zobaczymy później, jak się te temperatury, to wszystko będzie się zmieniać. Tutaj mamy, słuchajcie, to. Bardzo fajnie. Instrukcja obsługi. Nie trzeba szukać. Cała instrukcja obsługi, co dzieje, jak włączyć. Powiem Wam, ja standardowo nie czytałem instrukcji obsługi, bo to urządzenie jest takie proste, że nie ma co czytać, ale tutaj macie na przykład układy, jak podłączyć panele 200W. Jak to nawet 3 panele spiąć właśnie. Tu jest szeregowo i równolegle spinane wszystko. O to właśnie chodzi, żeby, widzicie, tych voltów nie przekroczyć. Cały czas te volty. Tutaj widzicie, tutaj jest pokazane, że mamy na wyjściu 96 V i tak nie wolno robić, bo zniszczymy urządzenie. A tutaj w układzie mamy narysowane, że spinamy 3 równolegle. Tak, dobrze mówię? Tak, plusy z plusami, minusy z minusami. I moc nam rośnie, ale volty na wyjściu mamy dalej jak z jednego, czyli około pewnie 30 V jest z panela. Ja już tam dokładnie nie pamiętam. A z amperami i z watami sobie poradzi przetwornica, po prostu zmniejszy. Obetnie, no i tyle, nie? Dalej. Tutaj mamy system, obsługa. Tutaj mamy alarmy, nie ma alarmów. I tutaj mamy, słuchajcie, ustawiamy sobie moc ładowania, jaką chcecie. 100% to jest 2 kW. Chyba tak, dobrze mówię?
Tak 2000 W było 100%, czyli 50% to będzie 1000 i pochodne z tego, prawda? Dalej, tutaj mamy, tu ustawiamy jaki voltaż, 230 V nas interesuje, herce nas interesuje 50 i możemy sobie po jakim czasie ma się wyłączyć powerbank, także u mnie jest na razie, że ma działać cały czas. Tyle mi się wydaje, że chyba z tego. Czyli co? Słuchajcie, bierzemy i sprawdzamy, jaka jest pojemność. Opala. To ja mówiłem, wpinamy cyk. O, i dlatego nie chciałem robić materiału, kiedy zawiesiłem się. Kiedy chodzi przetwornica. Tutaj ładowarka, by huczało. Co nam tutaj pokazuje, słuchajcie. 600 W nam pokazuje, że 3 godziny będzie pracowało. Także widzę, jak na razie wszystko w standardzie. Ja bardziej od procentów wolę napięcie baterii. To mnie bardziej interesuje, także tutaj sobie to zostawimy. 229 V, 50 Hz, także tutaj nam się wszystko ładnie trzyma. Zobaczmy, co pokazuje aplikacja. No, powiem Wam, nie wiem jeszcze, bo nie uruchomiłem z Wami. I mamy tak, AC. Spróbujmy zrobić takie coś, co się stanie. O, działa. Wyłączyłem przetwornicę AC zdalnie przez Wi-Fi. Dobra, teraz włączymy z powrotem. Pyk. Zobaczymy, po jakim czasie się uruchomi. Jest włączona tutaj. Jest klik. 3 sekundy. 3 sekundy trwało. No i przetwornicę DC tak samo można sobie włączyć, wyłączyć. Co nam tu jeszcze pokazuje? 17 godzin nie za bardzo. No właśnie, no to jednak przez Wi-Fi. To chwileczkę to, słuchajcie, idzie. Bateria 100%. Tu się nie da nic zrobić. I zobaczmy do baterii. O, jak na razie 12,5 A wychodzi. Procenty lecą w dół. Dobra. Więcej nie ma co tutaj, słuchajcie, obserwować jak na razie. Lecę z rozładowaniem. Jak rozładuję, dam Wam znać, ile zostało rozładowane, a później weźmiemy go i naładujemy. I zobaczymy, jaka jest strata pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem. Oczywiście z sieci. Testy i zabawa z panelami będzie w kolejnym materiale, bo przygotowuję też pod to specjalnie instalację. Tutaj koło bunkra. Ale Wam pokażę czego. O, dzisiaj taka pogoda trochę kiepska, już przestaje padać. Tutaj stały kiedyś 2 400W panele, tylko one miały za duży prąd, po prostu VOC. I teraz będą tutaj wisiały, bo będę konstrukcję robił. Dwa mocniejsze panele, bo będą 2 435, ale o mniejszym prądzie pracy jego. O, niskonapięciowe można tak powiedzieć, a nie wysokonapięciowe. I one już fajnie będą współpracować właśnie z tym powerbankiem i z innymi, bo tam jeszcze trochę testów różnych powerbanków będę na pewno miał. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Także pogoda się poprawi. No, oczywiście materiał zrobię Wam też z wymiany tych paneli. Tak po swojemu zawsze będę robił, ale zawsze ktoś coś z tego, słuchajcie, złapie i wyciągnie albo wniosek, albo w dobrą, albo w złą stronę. Różnie to jest. Także ładujemy, rozładowujemy i ja to wszystko powyciągam. Zobaczymy, jaki jest wynik rozładowania. No i widzicie, tak się zagadałem z Wami do Was, że zapomniałem sobie zresetować watomierz. Także muszę podładować go jeszcze raz do pełna, bo ja tam nie lubię nawet tych paru watów, żeby mnie tutaj w konia robiło. Także ładujemy. 941 watów. On jest prawie naładowany, 97%, także większym prądem raczej ładował się nie będzie. No i tyle. Ładuję, 4 minuty zostało do pełnego naładowania. Ładuję i lecimy testem. No, tak naprawdę już teraz. Co poradzi życie, nie? Ale jak test to test, a nie jakieś kombinowanie. Ma być zrobione dobrze. Jest to procent, także lecimy już teraz na poważnie.
Watomierz wyzerowany. Widać. Leci. Jak to mówią, lecim na Szczecin. Bateryjka. DC. Procenciki. Dobra. Do zobaczenia po rozładowaniu. No i ciemność na ekranie, że tak powiem. Wszędzie 000. Tak, urządzenie wyłączone to już straciło komunikację Wi-Fi i takie tam. I mamy 1744 Wh. Powiem wam, no chyba będzie rekord. Także lecimy z ładowaniem. Odwrócona sytuacja. No teraz, że tak powiem, wysokonapięciowego akurat w tym momencie ładujemy. I lecimy sobie. Poborek elegancko. Tu nam pokazuje 1900 W, że nam wchodzi. A, jaki ten? 51,5. No nie miałem czasu obserwować po prostu, do ilu ogniwo rozładowało, powiem wam. Pewnie się pobawię, to dam wam znać. Na pewno do bezpiecznych, że tak powiem, do bezpiecznych wartości. O, tak, można by było uruchomić, ale dobra, leci. I tutaj ta sama sytuacja. Leci, ładuje się. A zobaczę, czy tam się coś w temperaturkach pozmieniało, czy nie. O, 31 stopni ma przez to rozładowywanie. No i ładowanie jest 32 ampery teraz. Także zobaczymy, jaka różnica między rozładowaniem a ładowaniem. No już prawie końcówka. Zobaczcie, 95% naładowania, 54,2 V, 16 A leci, bo już ładowarka zwolniła do 900 W, tak? Ale zobaczcie, 44 stopnie pokazuje, nie wiem, baterii czegoś, no czegoś pokazuje 44 stopnie. A jak instrukcja pokazywała, max 45. Czyli no, idzie na maksa, zwolniło na 900 W, bo to już końcóweczka. Co ciekawe, już może bym nie zapomniał, włączę sobie to z powrotem na tę temperaturę. Tak sobie chwilkę obserwowałem, przechodziłem parę razy i tak będzie mi na tym chyba lepiej na to patrzeć. 96%. No i tak jak nauczony jestem Life po 4, mam tu tego złomu trochę, no to pod koniec ładowania już powinno być 58 V, dobrze mówię? 58 czy nie? Myślę, że nie strzelił gafy. Tak, 58,4 tutaj ma ładowarka. Za mną leży. O, może jeszcze rzut. 58,4, tak? A tutaj, jak było około 55 V, to pod koniec zaczyna spadać. Może przez to też, że jest mniejszy prąd. Czyli coś mi się tutaj wydaje, że jeszcze jest jakaś przetwornica DC albo coś w tym guście. No bo powinno tutaj już być przynajmniej 57 V, a ono równo w dół. Czyli przy rozładowaniu też pewnie doszło gdzieś do 53 albo 2 i wyłączyło. No ciekawe, powiem wam, z jednej strony, a z drugiej no nie mam informacji, jak tam się zachowują ogniwa, ale mi się wydaje, że tam nie powinno być żadnego problemu, także już prawie końcóweczka, 97%. No i tutaj raczej nie ma zaskoczenia, bo mamy już 2000 Wh. Także czekam do końca i zapisuję. No słuchajcie, końcówka i tak sobie tutaj stoję z ciekawości, bo jestem ciekawy. No i chwilowo było tak, że wyskoczyło 58 V. Wyłączyło się na chwilkę i z powrotem skoczyło, także to już jest taka końcówka. Oj, przepraszam, po obiadku jestem, ale warto to, powiem wam, zaobserwować. 500 W leci i 56 V. Procentów już 100% jest od jakieś, nie wiem, tam około 5 minut. One wszystkie tak mają, że później jeszcze już 100% pokazuje, jeszcze ładują. Po prostu dobijają, że tak mówię, pod górkę. Ale teraz ładnie zwalnia. O, no zobaczmy, co się stanie. Ciekawa obserwacja będzie. Powiem wam, ogólnie podoba mi się.
Na początku mnie denerwowało, że tutaj wszystko z przodu jest, ale teraz tak patrzę na to, z drugiej strony nie ma tragedii. Także piku. A nie, już teraz nie, ale przedtem tak było, taki pik był, bo tak tutaj sobie obserwowałem, coś tam scrollowałem, a tutaj patrzę, pyk, no nie, teraz już zwolniło, czyli to już był jakiś sygnał po prostu, że odcinka i teraz dobicie. Także chyba tyle, że tak powiem, będzie. I mamy 2257 Wh. Winnik zapisuje, ja go tak zostawię, bo idę jeszcze, muszę iść do domu teraz, zaraz to wszystko sobie pospisuję. A może inaczej, może w trybie UPS, bo w trybie UPS, jakbym jakieś urządzenie podłączył teraz w tym momencie, to będzie tryb UPS, ale samo z siebie, zaczęło z powrotem ładować. Widać jakieś 15-17 watów pobiera na przetwornicę, jeśli jest uruchomiona przetwornica. No tak będzie pewnie teraz sobie jeszcze kombinował. Jeszcze pewnie tam ogniwa sobie balansuje i coś dobija. Ale więcej tu już nie nabije, nie ma szans. 56,8. Będzie równał pewnie do samej góry. To już taka końcóweczka. Także nie ma co tutaj już zostawię. Z ciekawości zobaczymy, czy tam jeszcze coś wskoczyło. Niech sobie pyka, a ja to wszystko podsumuję i no i finał. Dobra, jest podsumowanie. W międzyczasie dobiło dalej. Mamy 2300 Wh. No ale niestety 17 watów, 20 watów cały czas. Jeśli wpięty jest, no to pobiera przetwornica AC i tego nie przeskoczymy. No z nieba się ta energia nie dzieje. Przetwornica AC, czyli to, co przetwarza prąd z baterii. Się wyłączył cały. To, co przetwarza właśnie nam prąd z baterii na prąd 230 V w gniazdkach. No i przetwornica na swoją pracę potrzebuje cały czas, niestety. Tak to wygląda. Dobra. Słuchajcie, 2048 Wh jest pojemność dekolorowana przez producenta. Rozładowanie to jest 1744 Wh, co nam daje 85% tej pojemności, a ładowanie to jest 2277 Wh, co nam daje 111% tej pojemności. Także widzicie, jaka jest różnica, jaka jest tak naprawdę strata na przetwarzaniu raz z prądu przemiennego na prąd stały, bo trzeba baterię naładować, a później trzeba baterię rozładować, czyli rozładowanie mamy dalej przetwarzanie z prądu stałego na prąd przemienny. No i sorry, tego nie przeskoczymy, tylko i wyłącznie możemy iść w wyższe napięcia i zmniejszać straty, ale straty zawsze będą, najwięcej to w ciepło idą te straty, no i tyle, nie? Także tak się przedstawia nowy. Nigdy nie miałem czegoś takiego robić, ale tych testów się powiem wam nazbierało. Także tak się przedstawia nowy, nie wiem, ramka, jak to tam nazwać, nie? No i mamy Perkon E2400 LFP, 85% na tle konkurencji. Nie przedstawia się źle, a nawet bardzo dobrze. Także jak kogoś interesuje sprzęt, oczywiście link w opisie, zawsze jest jakiś rabat i wszystko w tych tematach. A ja mam jeszcze z tym powerbankiem i pewnie z innymi bardzo dużo fajnych tematów, myślę, zrobić, bo widzę, że jest potrzeba właśnie takich prostych rozwiązań, bo się wydawało, że ludzie wiedzą, znają, niestety nie wiedzą. Troszkę mnie to zdziwiło, tylko ja jestem z innej gliny ulepiony. I wracam do prostoty, do prostych schematów, do prostych budowli i pokazywania, jak najprościej można coś zrobić, że nawet ktoś, co nie ma w ogóle pojęcia o tym, to podłączy i sobie krzywdy nie zrobi. Może tak. Ale zawsze na własną odpowiedzialność. Nie, że Żyłka powiedział, ja wpiąłem i mnie, nie wiem, kopnęło albo coś. Nie. Z myślenia nikt was nie zwalnia. Także
Szczęścia, zdrowia, pomyślności. I co? Lecimy z tematem dalej.